Wiesz, że Australia ma więcej śniegu niż w Szwajcarii? Hmm, brzmi absurdalnie, ale to prawda, to dopiero początek. Nikt mnie nie przygotował na Australię, nikt mi nie powiedział, czego mogę tutaj oczekiwać. Australia, kangury, plaże, 365 dni w roku, upał. Wow, nie tak szybko. Posłuchajcie. Niektóre z tych informacji rozwalą Wam system. Czy wiesz, że Australia nigdy nie miała wulkanów, a najwyższa góra w Australii nosi polską nazwę? Wyobraź sobie kraj, który jest krajem i kontynentem i jest większa od Europy, a ma mniej ludności niż w Polsce. Wow, czy to możliwe? Brzmi jak żart, prawda? Właśnie o tym chcę z Państwem dzisiaj porozmawiać. 7 rzeczy. Australia to kraj, gdzie możecie zobaczyć plaże, kangury, dziobaki, surferów, ale też polską flagę na górze Kościuszki. Zapraszam do oglądania. Witam moi kochani na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście. Mam na imię Basia, żyję w zachodniej Australii, w okolicach Perth. Mam do przekazania Państwu 7 rzeczy, które mnie osobiście bardzo zaskoczyło. Mam deszcz za oknem. Mam nadzieję, że nie będzie słychać szumu w mikrofonie. Pogoda nas nie rozpieszcza, dzień był piękny, no ale niestety wieczorem znowu leje i to leje bardzo mocno. Nie wiem, czy słyszycie. Czy wiecie Państwo o tym, że Australia jest krajem większym od Europy, a ma mniej ludności niż w Polsce? Ja osobiście nie mogłam w to uwierzyć, ale tak mówią statystyki. Niestety tak to jest. Ale Australia jest olbrzymia, ale ma też bardzo dużą powierzchnię pustynną, gdzie oczywiście są małe miejscowości, gdzie ludzie oczywiście żyją i funkcjonują, ale jednak większa powierzchnia jest pustynna. Zero tłumów, mnóstwo miejsca dookoła nas. No brzmi luksusowo, prawda? A jednak mimo wszystko większość ludzi czuje się tutaj po prostu odizolowana na drugim końcu świata. Ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli chcecie usłyszeć, posłuchajcie mój poprzedni odcinek z zeszłego tygodnia. W ostatnim odcinku przedstawiłam właśnie mity i stereotypy na temat właśnie Australii. Ale z takich ciekawostek, sekretów Australii, o których się bardzo mało mówi, to jest właśnie to, że Australia jest i krajem, i kontynentem, co jest w jednej całości super. I tak jak mówiłam, niby brzmi luksusowo, nie ma ludzi, nie ma tłumów. Super, no żyć, nie umierać. Czego nam jeszcze brakuje? Właśnie tej odległości. Ta odległość jest zbyt duża. Jak wiecie, mieszkam w zachodniej Australii. W Perth jest to najbardziej oddalony punkt na mapie Australii i do odwiedzenia najbliższego miasta to jest Adelaide z tej strony, Melbourne czy Sydney. No niestety poruszamy się albo samochodem, albo samolotem, albo pociągiem. Jest taka możliwość. No więc jest wybór, ale trwa to kilka tysięcy kilometrów. No, nie jest to zbyt krótki odcinek. Trzeba na to poświęcić. Zależy, jakim transportem będziemy chcieli się dostać. Niektórzy Polacy właśnie mówią, że Australia jest piękna, ale pusta. Czy to prawda? Czasem człowiek czuje się jak na Marsie, a nie jak na Ziemi. Pamiętajcie, że w Australii Ziemia jest czerwona. Super miejsce, ale to jest
To jest mój dom, to jest mój dom, to jest miejsce, w którym chcę żyć, bo jest piękne. Dla mnie osiągnęłam to, co już niejednokrotnie mówiłam, że jest bardzo dla mnie miejscem wyciszenia, bycie z rodziną, w przeciwieństwie do Europy. To jest właśnie coś, co mnie tutaj, gdziekolwiek bym nie była, w różnych miejscach Australii, to jednak zachodnia Australia jest moim domem i tu tego już nigdy nikt nic nie zmieni. Zachodnia Australia jest moim domem. Tu się czuję dobrze, tu osiągnęłam to, czego oczekiwałam. Spokoju, domu, rodziny, pracy. To w Australii. 80% zwierząt australijskich pochodzą tylko i wyłącznie z tego kontynentu. Koale, kangury, dziobaki możemy spotkać w różnych państwach na świecie, ale tylko i wyłącznie w zoo, mini zoo. Natomiast co chodzi o ich naturalny stosunek bycia, naturalny sposób życia, właśnie jest to Australia. W Australii są kangury, dziobaki i koale. Jeżeli chcecie zobaczyć na żywo, macie takie możliwości, bo naprawdę poza głównymi centrami można spotkać bardzo dużo właśnie kangurów, które żyją w stadach. I wiecie co, powiem Wam tak, że no, straszą nas tutaj z każdej strony, jak słuchacie. Ja wiem, że Wy nie macie o tym zielonego pojęcia. To, co usłyszycie, chcecie uwierzyć, że tak jest, że tutaj są tak olbrzymie te pająki i te węże, przynajmniej wobec, to już też mówiłam w ostatnim odcinku, więc zapraszam do poprzedniego odcinka z zeszłego tygodnia. Tam wyjaśniłam, co tak naprawdę jest niebezpieczne w tej Australii. Natomiast co chodzi o bycie różnych zwierząt tutaj właśnie w Australii, moim zdaniem dla innych to jest koszmar, dla nas to jest codzienność, więc nie mamy najmniejszego powodu do obaw. Co chodzi o, wiecie co, powiem to w jednym zdaniu. Australia to jest raj dla biologów. Australia to jest raj dla biologów. Natomiast dla niektórych Europejczyków jest to koszmar. I tak jak niejednokrotnie powtarzałam, standardy tutaj są bardzo wysokie w Australii. Jest tu bardzo czysto. Ludzie dbają o to, żeby było czysto, więc jest to cywilizowany kraj z taką nutką dziczy, buszu, nieznane. My też mamy w Europie różne zwierzęta, których nie ma tu. Tu nie ma niedźwiedzi, ale za to mamy mnóstwo królików, mamy mnóstwo wielbłądów. Ktoś mi powie, no tak, oczywiście, ale my w Europie też mamy wielbłądy. No pewnie, wielbłądy właśnie przypłynęły z Europy. Więc dlatego one się tutaj rozmnożyły na tyle, tak samo jak zające, i potem Australia po prostu musi sobie z tym radzić. Australia, dlatego mówiłam już niejednokrotnie, w Australii bardzo dużo ludzi, co chodzi o przejścia graniczne, jest bardzo restrykcyjna. Nie wolno przywozić jedzenia, picia, niczego, co może drzewo. To jest takim głównym produktem, którego nie można przywozić do Australii. Niestety są bardzo wysokie kary, a jeżeli chcemy coś takiego posiadać, trzeba oddać ten produkt po prostu na kwarantannę i wtedy zgłosić. Oni przeprowadzą kwarantannę, oczywiście są na to opłaty. No i wtedy możecie posiadać, jeżeli oni stwierdzą, że nie ma tam żadnych gryzoni, czy bakterii, czy wirusów. Australia jest bardzo restrykcyjna pod tym kątem. Tak samo co chodzi o zwierzęta, o przewóz zwierząt. Też w Australii
nim przyjedziecie do Australii, musicie przejść cały proces kwarantanny dla swojego pupila, co jest też oczywiście kosztowne. Trzeba specjalne pozwolenia, zezwolenia. To jest wszystko do zrobienia oczywiście, ale potrzeba się do tego też przygotować, tak samo jak z wyjazdem każdego człowieka, który musi przejść pewien proces, żeby się tu dostać. Tak samo dotyczy to zwierząt. Ale słuchajcie, jedną z takich ciekawostek jest tutaj, znaczy nie tu w zachodniej Australii, ale w Australii. W jednym z komentarzy było napisane, że opowiadam głupoty, że w Australii nie ma śniegu. Oczywiście, jeżeli ktoś błędnie zrozumiał, nie to miałam na myśli prawdopodobnie. Nie wróciłam do tego tematu, więc chcę przeprosić, jeżeli ktoś źle zrozumiał, ale oczywiście mamy w Australii śnieg. Mamy w Melbourne, mamy na Tasmanii, w tym roku nawet był w Sydney, więc są oczywiście stoki narciarskie, są wyciągi. To wiem z autopsji bliskich moich osób, które regularnie uczęszczały, co roku jeździły sobie właśnie w okresie przeważnie sierpnia, lipiec, sierpień, czyli ten okres zimowy tu w Australii. To tutaj w zachodniej Australii mamy w niektórych regionach, ale minimalnie śniegu. Nie ma tutaj żadnych stoków narciarskich, żadnych wyciągów, absolutnie nie mamy w zachodniej Australii. Natomiast we wschodnich Stanach, tak, w Melbourne są stoki narciarskie, można przejechać je kolejką, więc ludzie jeżdżą na nartach, uprawiają różne sporty zimowe. Tak, mamy w Australii śnieg. Dokładnie tak jak w Europie. Więc bardzo przepraszam za błędną informację. Nie przypominam sobie, żebym powiedziała, może nie wspomniałam, że mamy śnieg, natomiast tu w zachodniej Australii my nie mamy tak naprawdę. Więc mówię, tu było takie nieporozumienie, co chodzi i bardzo przepraszam z tego powodu. Powinnam swoje wypowiedzi bardziej kierować, żeby były klarowne i zrozumiałe dla wszystkich. Ale jeszcze jeden taki, kochani, muszę się napić, wyrywa mi się. Ale właśnie chodzi mi o Górę Kościuszki, która jest we wschodnich Stanach i powiem Wam szczerze, miło byłam zaskoczona jako Polka, że niejaki Paweł Edmund Strzelecki nazwał ją na cześć naszego bohatera narodowego. Pięknie, prawda? Coś wspaniałego, mamy coś polskiego, możemy postawić flagę. Tak, ale no mamy taką górę o polskiej nazwie naszego bohatera. Pan Paweł Edmund Strzelecki nazwał na cześć naszego bohatera Kościuszki właśnie tą górę. Ale jest to super, tak? Jest to coś, co my Polacy odnosimy się do tego z szacunkiem. Natomiast tak naprawdę 80-90% Australijczyków nie ma zielonego pojęcia, co to jest za góra, co to był za bohater. Nie, ich to w ogóle nie interesuje. Jedyny problem, jaki oni, Australijczycy, mają, to jak wymawiają. Jest to dla nich bardzo ciężki wyraz, dlatego że jest Kościuszki. Samo to jest dla nich bardzo ciężko do wypowiedzenia, więc tak naprawdę nie zastanawiają się, dlaczego tak jest nazwana ta góra, kto ją odkrył, co to jest Kościuszka. No wiecie co, to jest dokładnie to samo, jakbyśmy w Polsce nazwali jakąkolwiek górę na przykład Kangur. Czy ktoś by się zastanawiał, dlaczego ta góra się nazywa Kangur? No, może co niektórzy by chcieli, ale tak w większości każdy poszedł, idziemy na górę Kangur i koniec, decyd. Idziemy na spacer, idziemy na walk, na trekking, na cokolwiek. Więc my jesteśmy dumni, tu Polacy, dlatego że mamy w Australii swojego bohatera, swoją górę, można powiedzieć. Natomiast dla Australijczyka nie ma to najmniejszego znaczenia.
wręcz jest uciążliwe do wypowiedzenia. To taka mała ciekawostka. Właśnie to. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Powiem Wam, dlaczego Australijczycy jest tak mało ludzi, taki duży obszar. Ale powiem Wam jedno. Czasami jak jedziecie sobie na jakimś kamperem, czy nie wiem, samochodem, czy po drodze nawet nie spotykacie przez godzinę, dwie żadnego człowieka, żadnej żywej duszy. Czy to jest coś w tym złego? No jest, no bo jakby się coś, nie daj Boże, stało na drodze, no to jesteśmy sami. Nie mamy zasięgu, bo telefony nie działają. Więc do każdej takiej podróży też trzeba się przygotować. Ale co najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że jakikolwiek samochód będzie przejeżdżał nawet po tej godzinie czy dwóch, każdy z nich się zatrzyma i zapyta się, jeżeli stoicie na poboczu, czy jest wszystko ok, czy nie potrzebujecie pomocy. I to jest najpiękniejsze, co chodzi o człowieczeństwo. I bez względu na to, jaką kulturę tutaj mamy, bo Australia jest wielokulturowa, więc ludzie są naprawdę z całego świata i nieważne, czy mówią dobrze po angielsku, czy nie, jakkolwiek by nie mówili, każdy się zatrzyma i zapyta się, czy nie trzeba ci pomóc. I to jest bardzo cenne. Nie ma takiej znieczulicy, że ktoś widzi, że jesteś w buszu czy na drodze, gdzie po prostu auto się pojawia na 2, 3, 4 godziny na przykład, czy tiry. Tutaj każdy się zatrzyma. A powiem Wam, dlaczego to wiem? Dlatego, że kiedyś żeśmy z mężem sprawdzili. Jechaliśmy bardzo na jakąś kilkudniową wycieczkę i żeśmy właśnie chcieliśmy się napić kawy, usiąść, odpocząć od drogi, żeby wyprostować nogi, no bo więc naprawdę duży szacunek i jest mało ludzi na tak dużym kontynencie i każdy sobie pomaga. I to jest fajne. To jest to, co mi się bardzo podoba tutaj w Australii. Wiem, że jest tutaj dużo osób oglądających mnie z Australii, więc napiszcie w komentarzach, jakie wy mieliście doświadczenia, czy zgadzacie się z moją opinią, z moimi doświadczeniami, które ja przeżyłam. Bo tak jak mówię, wyjeżdżamy od czasu do czasu i naprawdę nigdy nie spotkałam ani jednej negatywnej osoby na drodze. Nigdy. I oczywiście działa to w dwie strony, bo my również, jeżeli widzimy, że ktoś stoi na poboczu, zawsze się zatrzymamy, zapytamy się, czy wszystko jest ok, czy nie potrzebują pomocy. Ale słuchajcie, też taką ciekawostką, nie wiem czy wiecie, czy nie, jest wielka rafa koralowa. Wielka rafa koralowa jest w Queensland. Miałam przyjemność zobaczyć wielką rafę koralową. Miałam przyjemność być w Cairns 2 lata temu i piękne. Jest to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie widać z kosmosu, co jest piękne, ale jak wiecie, natura no, potrafi sobie nie radzić z pewnymi ludzkimi zachowaniami. Czyli był okres taki, że rafa koralowa zaczęła obumierać i nie wiadomo było z jakiej przyczyny. Podobnoż chodziło o ocieplenie klimatu, o jakieś tam chemikalia, oczywiście o turystykę, bo nikt o to nie dbał w jakimś tam stopniu. Natomiast na tą chwilę, z tego co słyszałam, rafa koralowa się odradza, więc jesteśmy dobrej myśli. Ale to jest też taka ciekawostka i bardzo fajne miejsce do właśnie odwiedzenia, do zobaczenia, bo ale wiecie, jest to tak naprawdę taki raj dla oczu, ale piekło dla natury. Natura musi sobie poradzić z ludzkimi błędami, no bo, no bo tak to działa. Ta rafa koralowa, tak mogę porównać, to jest tak trochę jak z emigracją. Na zdjęciach wygląda pięknie, ale jak wejdziesz głębiej, to zobaczysz też trudną prawdę. Tak mogę porównać właśnie bycie rafy koralowej.
Jest piękna, natura sobie musi z tym poradzić, poradzi sobie z człowiekiem, ale mówię, na fotografii wygląda przecudownie, a w niektórych miejscach. Ale co jest ciekawe, jeżeli będziecie na przykład w tych rejonach, fajnie polecam każdemu, fajnie jest wynająć sobie łódkę, jeżeli ktoś lubi nurkować. Rafa koralowa to jest jeden z punktów Queensland, żeby po prostu popłynąć, popływać sobie. Brak wulkanów. Jak to mówią, w Australii nie ma wulkanów. Super, prawda? Bezpiecznie, nie ma wulkanów, jedna płyta tektoniczna, nie ma erupcji. No, idealnie. Z jednej strony ulga, z jednej strony cisza. Ale jeśli ktoś kocha jakieś geograficzne atrakcje, to co chodzi o wulkany, zapraszam do Nowej Zelandii. Ściema? Czy Australia to wielka ściema? Hmm. Napiszcie w komentarzach, co Was zaskoczyło. Śnieg? Wulkany? Rafa koralowa? Zwierzęta? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. I będę już kończyć. Już jest dosyć późno. Późno kręcę ten vlog. Pogodę mamy paskudną, znowu pada. Dziękuję za oglądanie, za dotrwanie ze mną do końca. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Pertu i zapraszam do następnego odcinka. Życzę Wam miłego weekendu.